Oj, Jaśku, co ty nam narobił, jak my w Polsce kłopotu nie mieli? Dziki też człowiek. Cześć, witam Was. Moi drodzy, jak wszyscy wiemy, dzisiaj jest Dzień Flagi. Święto wyjątkowe dla każdego Polaka, dla każdego patrioty. Ale tutaj z naciskiem właśnie każdego Polaka, każdego patrioty. Są tacy Polacy, którzy lubią porzucać swoją flagę. I w Dniu Flagi Narodowej jest taki osobnik, który zostawił ojczyznę, aby próbować u innego mocarstwa zyskać poparcie, którego brakuje mu wśród rodaków. Nawrocki, o nim mowa, pozwolił administracji Trumpa na takie kolonialne traktowanie Polski i dzisiaj właśnie o tym będzie. Zresztą już wcześniej mówiłem, że wybór Nawrockiego to jest wybór Dudy 2. To jest klon Dudy. Nawrocki poleciał do USA prosić Trumpa o zrobienie z Polski jednego ze stanów USA. Takie mam wrażenie. Generalnie odważna teza, ale taka polityka na kolanach w sumie nie dziwi, bo wiecie jak to jest. Raz zegniesz kark i już nigdy go nie wyprostujesz, a odkąd PiS przegrał wybory i stracił władzę, kark ma zgięty i tylko czoło coraz niżej podłoża, kiedy widzą kogoś ze Stanów. Takie to, można powiedzieć, stare kompleksy, których na szczęście, tak mi się wydaje, młodsze pokolenie już się wyzbyło. I bez względu na to, co tu mówią pisowcy i inni zwolennicy, przeciwnicy, Stany Zjednoczone, to jest nasz partner, a nie zwierzchnik. Ale tej drobnej różnicy w PiS-ie jakoś nie potrafią pojąć, przyswoić. Ale co by tutaj nie mówić, trzeba przyznać, że jest to wielki sukces kampanii Nawrockiego. Strzelił sobie fotkę z gościem, który dowalił nam 20% ceł i łaskawie zawiesił je na 3 miesiące. Nazwał zbrodniarza Putina przyjacielem i chce przywrócić go na salony. Odciął pomoc Ukrainie, grozi wycofaniem wojsk z Europy, rozpieprzył światowe giełdy, jest na dobrej drodze do wywołania światowego kryzysu gospodarczego, zniszczył autorytet USA na arenie międzynarodowej i daje się jak dziecko rozgrywać Putinowi. Jeszcze chce zaaneksować Kanadę, odebrać sojusznikowi z NATO Grenlandię. Powiem wam, faktycznie jest się czym podniecać. Jest wśród swoich. Powiem wam tak, te kilkanaście sekund, które Polsce nic nie dały, tak mógłbym też nazwać ten film. To, co zrobił Nawrocki, jest rzeczą niesłychaną. Poleciał do USA, zgadzając się na to, aby obce państwo oficjalnie ingerowało w proces wyborczy w Polsce. I to wszystko dzieje się w Dniu Flagi. I teraz się zastanówcie, moi drodzy, czy naprawdę chcecie mieć takiego prezydenta, a raczej wasala? Pomyślcie. Ja już nie wspomnę o tym, jak podczas konferencji prasowej Nawrocki pluł na polski rząd, podważał jego relacje ze Stanami Zjednoczonymi i pozycję Polski. Twierdził, że panują tam złe emocje wobec obecnych władz. Mówiąc krótko, dla swoich celów kampanijnych pluł na własny kraj. To już nawet nie jest wstyd. Nie wiem,
powiem wam, że mam czasami bogate słownictwo, ale tutaj nie wiem, jak to nazwać. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace that fear relieved. Ale to jest, moi drodzy, taki typowy patriotyzm w wykonaniu PiS-u. Donoszenie na Polskę, porzucanie barw narodowych, grabież majątku publicznego, ogłupianie obywateli tępą propagandą. Ale ja tu sobie robię kpiny, żarty, ale tak jak w tytule, delegacja modlitewna pod wezwaniem świętego Alfonsa osiągnęła, powiem wam, ogromne korzyści, niewspółmierne korzyści. No a cóż to za korzyści? Otóż, moi drodzy, Alfons Nawrocki uścisnął rękę sojusznika Putina. Szefernaker uścisnął rękę, która uścisnęła rękę sojusznika Putina, a Bielan dostał na pamiątkę papierowy kubeczek od kawy z napisem papierowy kubeczek od kawy, ale za to napisem po angielsku. Do Nawrockiego za chwilę wrócę, ale zobaczcie, moi drodzy, święto flagi, święto biało-czerwonej, święto patriotów, gdzie Polki i Polacy, jak tu widzicie, kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski dumnie świętował Dzień Biało-Czerwonej, Dzień Flagi Rzeczypospolitej z Polakami, z rodakami. A gdzie był pisowski kandydat Nawrocki? A udał się do prezydenta Trumpa szukać poparcia dla siebie w wyborach. Czyli po pisowsku prywata, własny interes, a nie Polska, Polacy i patriotyzm. I żeby mi to z głowy nie wyleciało, to powiem teraz. Tutaj, moi drodzy, proszę pamiętajcie o tym przy urnach wyborczych. Pamiętajcie o tym, że kandydat ukierunkowany na siebie i na swój interes, na PiS, na ochronę ich złodziei i przestępców, na żądzę władzy i chciwość pieniędzy, poleciał robić kampanię w innym mocarstwie, w innym kraju. I tutaj nie ma poszanowania dla falagi polskiej, dla Polski i Polaków, szacunku dla biało-czerwonej i patriotyzmu. Dwie płcie. Tak, są i zawsze były. Dwie płcie. Pamiętacie, jak w swoim czasie Trump powiedział, że przyjeżdżają do niego wszyscy, by go całować w dupę? No ja powiem, że może nie wszyscy. No ale Alfons Nawrocki, jak widać, przyjechał i całował go w dupę, aż się kurzyło. No ale, moi drodzy, tutaj trzeba oddać, bo nie ma co porównywać audiencji Dudy u Trumpa z tą audiencją Nawrockiego u Trumpa, bo różnica jest, powiem wam, miażdżąca, kolosalna, nieporównywalna. Bo Dudy audiencja trwała, wyobraźcie sobie, aż 7 minut i była o 6,5 minuty dłuższa niż ta Nawrockiego, także co poszanowanie na obecnej głowy państwa, to poszanowanie. Musicie to przyznać. Ale jak to Duda kiedyś powiedział, nowi przyjaciele w kutasie, powiem wam, mamy przesrane. Już nie tylko Ruscy, ale i Amerykanie wpierdalają się z butami w nasze wewnętrzne sprawy. Czytaj tutaj wybory prezydenckie. Jednym słowem, na przeciwstawienie się tej agresji jest wybór po prostu Trzaskowskiego. Nie jest to
nie wiem, że tak powiem, wymarzony kandydat, bo tak jak mówiłem, każdy polityk ma swoje wady, każdy ma swoje zalety, ale Trzaskowski jest najlepszy, najbardziej obyty, najbardziej doświadczony w polityce. Jest po prostu najlepszym wyborem. A w tej sytuacji nie widzę, naprawdę nie widzę lepszego rozwiązania, inaczej mówiąc. Tutaj, jeśli komuś zależy, czy leży na sercu Polska, powinien zagłosować na Trzaskowskiego i tu mój apel, po prostu moi drodzy, zróbmy to razem 18 maja. Ja się też zastanawiam, powiem wam, kto załatwił Nawrockiemu to spotkanie. Podejrzewam, że Duduś tam memlał, miauczał Trumpowi, żeby go tam na chwileczkę przyjął. No ale moi drodzy, trzeba bić brawo też dla Nawrockiego, bo tutaj jakby na to wszystko nie patrzeć, no, zrobił takie prawdziwe otwarcie na inne religie. Tutaj normalnie chylę czoła. No, tutaj chyba śmiało można powiedzieć kampania prezydencka na wysokich obrotach, a raczej chyba nawet można powiedzieć wysokich lotach. No cóż, w Ogrodzie Różanym Białego Domu był. Pomodlił się z Żydami i muzułmanami, pomodlił. Wygodnie posiedział na stołeczku, jak Trump wywoływał na scenę gości specjalnych, a no se posiedział. No cóż, chyba będzie niedługo pora wracać. No ale cóż, moi drodzy, 17 dni do wyborów. Dzisiaj święto Polaków, święto naszej narodowej flagi, naszej dumy. A Karol poleciał sobie zamiast być z Polakami, poleciał się pomodlić z Trumpem i Amerykanem. Poleciał po instrukcję do Trumpa, jak za komuny Gierek latał do Breżniewa. A miał być taki piękny, obywatelski, polski, suwerenny, patriotyczny. A jak się okazało, woli flagę Ameryki niż naszą polską. Tylko się tak zastanawiam, czy ten koszt udziału w tej modlitwie z Trumpem, to jest około $10,000, będzie można wliczyć do kosztów kampanii. Czy to jest taka prywatna delegacja modlitewna, czy kampania wyborcza? To jest chyba dobre pytanie, prawda? No ale tu jeszcze raz, moi drodzy, podkreślę, że to jest wielki sukces Nawrockiego. No, Trump w Ogrodzie Różanym mówił przez 1,5 godziny, pozdrowił ze 40 osób, zapraszał ich do siebie. I powiem wam, że podczas tego przemówienia, tego całego wystąpienia Trumpa, no, o obecności Nawrockiego wśród widzów jakoś było cicho. No, ja osobiście dowiedziałem się z polskiego X-a, potem no, rzecz jasna z telewizji Republika, no już po zakończeniu tych całych uroczystości. Nie wspomniano podczas tych 1,5 godziny o tym wyjątkowym gościu, tym delegacie. Przez te 1,5 godziny Trump nie wspomniał ani słowem. No ale propaganda musi być, prawda? Litować nad politykami. Nie,
należy. No, ale jeszcze parę dni, to jeszcze pewnie będzie czas na odpoczynek. Chciałabym, żebyśmy skomentowali te ostatnie, o właśnie widzimy obrazki, to polecam obejrzeniu. Karol Nawrocki w Ogrodzie Różanym przed Białym Domem, tutaj speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson. Było też spotkanie, bo on rozmawia i tam prawdopodobnie jeszcze trwa spotkanie z amerykańskimi kongresmenami. Tam jest sekretarz stanu Mark Rubio, nie, to jeszcze jest Mike Johnson. Pewnie poruszane ważne tematy. O, tu jest Mark Rubio, tylko jest troszkę nie... Za moment będzie widać. Donald Trump otworzył to spotkanie i zwołane było przez niego w związku z Narodowym Dniem Modlitwy, jaki już od bardzo wielu lat jest w Stanach Zjednoczonych. I chciałam zapytać, czy dla kandydata na prezydenta w Polsce to jest ważne spotkanie? No nie ulega wątpliwości. No powiedzmy sobie tak, speaker Izby Reprezentantów to jest trzecia osoba w Stanach Zjednoczonych po prezydencie i wiceprezydencie. To jest nieprawdopodobnie ważna osoba. Mark Rubio, odpowiedzialny za politykę zagraniczną, to jest prawa ręka Trumpa, która w tym momencie rozgrywa całą amerykańską geopolitykę. I fakt, że tam jest Karol Nawrocki właśnie teraz, a potem pojedzie spotkać się z Polonią w Chicago i z innymi Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych jest niesamowicie ważne. To pokazuje, że w odróżnieniu od Donalda Tuska czy Rafała Trzaskowskiego, których nawet nie ma przy stole negocjacyjnym, mimo że wypełniają funkcje rządowe w Polsce, a Rafał Trzaskowski chce uchodzić za gwiazdę międzynarodową na polu europejskim, co jest dość fałszywym przedstawieniem sytuacji. Nie mają nic do... Powiem wam tak, gdy my Polacy, oczywiście każdy na swój własny sposób, świętujemy Dzień Polskiej Flagi, ten pisowski patriota poleciał za ocean modlić się za Amerykę. To mówić, ja mówię, że Nawrocki w rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej w święto flagi narodowej świętuje, modląc się u Trumpa. No, nie zapomnijmy dodać, że w trzecim szeregu go usadzili. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że prezydent Rzeczpospolitej, który przyjechał pod Biały Dom, patrzy z dala na prezydenta USA, zaczepia oficjeli w ogrodzie i ogłasza, że to jest wielki sukces. Nie wiem, czy sobie możecie to wyobrazić, bo mi jest naprawdę ciężko, bo jak dla mnie to jest większa siara niż podpisywać deklaracje międzynarodowe przy cudzym biurku na stojąco. Wiecie, o czym mówię? I dlatego też mówię, że Nawrocki to jest taki klon Dudy, po prostu Duda 2, który będzie kompromitował i ośmieszał nasz kraj na arenie międzynarodowej, ale oczywiście będą bębnić, że odnieśli wielki sukces. I teraz taką scenkę wam tutaj pokażę, co widzicie na fotografii. Sekretarz stanu Marco Rubio 2 godziny wcześniej przyjmował francuskiego ministra spraw zagranicznych, następnie poszedł na Dzień Modlitwy w Białym Domu. W Ogrodzie Różanym przywitał się z przedstawionym mu Nawrockim, który jest jednym z wielu kandydatów na prezydenta Polski, zaznaczmy. Nawrocki wyciąga swego palucha na zasadzie: przecież widzieliśmy się gdzieś tam kiedyś, nie pamiętasz? No tutaj mina zaskoczonego Amerykanina jest wymowna na zasadzie: nie przypominam sobie, skąd my się znamy. To jest tak naprawdę niedopuszczalny dyplomatyczny błąd Nawrockiego w gestykulacji. Na całe szczęście, swoje szczęście, nie dotknął go tym paluchem, nie dotknął marynarki szefa amerykańskiej dyplomacji, bo czuwający tam agenci Secret Service mogliby ten gest Nawrockiego bardzo źle odebrać i tutaj wielki Bu by nawet mu nie pomógł.
Jeśli obecny prezes IPN tak ma się zachowywać za granicą, to on będzie jeszcze gorszy niż Duda, stojący na jednym ze szczytów w drugim rzędzie i wyciągniętymi rękami nad głowami przywódców i z dziwaczną miną. I powiem wam, że już nieraz mówiłem wam i się zastanawiałem, jakie oni tam na tej pseudoprawicy biorą dopalacze. Po tym całym spotkaniu Nawrocki oczywiście udzielił konferencji prasowej i jak to przystało na rasowego pisowca, łgał, kłamał w żywe oczy. Stał przed Białym Domem i twierdził, że kongresmeni pytali o subwencje dla PiS-u, o odebranie koncesji dla Republiki. No, chłopie, oni nawet nie wiedzą, kim ty kurwa w ogóle tak naprawdę jesteś. I powiem wam, że ten patologiczny kłamca Nawrocki mówił, że w Białym Domu słyszał dużo krytyki pod adresem Polski i obecnego rządu. Na pytanie dziennikarza, z czyich ust ta krytyka padła, no, jak się domyślacie, nie udzielił odpowiedzi, a odpowiadał na wszystko inne, tylko żeby wyminąć, kto konkretnie tak powiedział, bo no jak wiecie, to była tylko taka tępa gadanina dla widzów Ruspubliki i innego planktonu. Powiedział pan, że słyszał pan w Białym Domu krytykę Polski, tego co robi polski rząd. Ja kiedy rozmawiam z przedstawicielami Białego Domu, czy słucham prezydenta Trumpa, czy jego ministrów, słyszę słowa pochwały o tym, że Polska dużo wydaje na obronność, o tym, że ma bardzo szybki wzrost gospodarczy. Wczoraj podczas posiedzenia gabinetu sekretarz energii chwalił Polskę jako jedyny kraj. W czasie tego posiedzenia przed chwilą spotkałem go tutaj w Białym Domu też. Także skąd te słowa? Kto dokładnie tę krytykę pod adresem Polski artykułował podczas spotkań z panem? Jak panu redaktorowi i wszystkim państwu wspominałem, te pytania, które trafiały do mnie, to były pytania głównie o praworządność, o wolność słowa. Były też dyskusje o ataki na polskie niezależne media, więc jakby w tym zakresie emocji pojawiały się te pytania. Pan redaktor z całą pewnością doskonale wie, że Polska, niezależnie od zmieniających się rządów, aż do tego wyłomu państwa Donalda Tuska była zawsze sprawdzonym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, niezależnie od zmieniających się prezydentów i w Stanach Zjednoczonych, i od emocji politycznej w Polsce. Dowodem na to jest rząd Zjednoczonej Prawicy, który współpracował i z prezydentem Bidenem, i z prezydentem Trumpem, więc musi pan redaktor także wziąć pod uwagę, że ta ocena tych polityków, z którymi pan rozmawia, odnosi się jednak do wielu inwestycji podjętych przez rząd Zjednoczonej Prawicy w zakresie militarnym i w zakresie wojskowym, a ta krytyka, o której ja mówię, odnosiła się do zagadnień właśnie ataku na niezależne polskie telewizje, no ale także do pewnej zmiany tendencji narracyjnej w samej Unii Europejskiej i w Polsce. No, ale z czyich ust spadła? Z czyich ust spadła? Bardzo ciekawe, co powiedział pan o... No ale powiem wam, moi drodzy, tak, no trzeba tutaj oddać prezesowi Kaczyńskiemu, że stawiając na Nawrockiego, postąpił bardzo uczciwie, gdyż Nawrocki jest nad wyraz autentyczny i reprezentatywny dla środowiska PiS, czyli chamski, prostacki, taki tuman, kołtun, hipokryta, notoryczny kłamca, krętacz. Można by Nawrockiego umieścić w encyklopedii jako, w pisowskiej oczywiście encyklopedii, jako wzorzec krystaliczny. No i tutaj, moi drodzy, też no chyba nie wypada ominąć, że no sam Jarosław Zbawiciel, ojciec chrzestny Nawrockiego, no niezmiennie oczywiście z tuskofobią, też wrzucił swoje 3 grosze w mediach publicznych i, moi drodzy, powiedział tak, cytuję: profesor Karol Nawrocki
odbył spotkanie w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Mistrz dyplomacji, charyzmatyczny prezydent jest dzisiaj potrzebny Polsce. Tusk, będąc już drugi rok premierem, nie spotkał się z Trumpem ani razu. Pan Nawrocki jest gwarantem dobrych relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Dobre. No, ale tutaj też muszę przyznać, sztabowcy tego bezpartyjnego, obywatelskiego, apolitycznego kandydata na prezydenta RP, doktora Karola Nawrockiego, najpierw załatwili spotkanie tego doktora z kongresmenami i członkami gabinetu Trumpa, no a potem udało im się, wyobraźcie sobie, nawet załatwić spotkanie tego doktora z Trumpem w gabinecie owalnym. No i tutaj, powiem, zrobili to całkiem nieźle, bo taka fotka na oczach elektoratu PiS może faktycznie wzmocnić pozycję kandydata, który nadal nie ma wedle sondażów jakichś tam wielkiego szału w poparciu, takie można powiedzieć porównywalne jest do poparcia partii PiS. Ale powiem wam tak, trochę boję się włączać naszych milusińskich z telewizji Republika, bo możliwe, że ten nieustanny orgazm mógł spowodować, że odlecieli już na inną planetę, a może jeszcze dochodzą, nie wiem. Ale wiecie, jak działa telewizja Republika i w Polsce 24. Sukces goni sukces. A i jeszcze jedno, zastanawia mnie to dość mocno. Może wy mi odpowiecie. Powiedzcie mi, moi drodzy, jak to jest? Nawrocki w Stanach pluł na Polskę, na polski rząd, a ponoć PiS tak bardzo brzydzi się donosicielstwem. Czy to, nie wiem, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, czy dopadła i naszego Alfonsa moralność Kalego. Szanowni Państwo, przed odjazdem otrzymacie, dzięki uprzejmości pana Karola, miód Karola Nawrockiego. Tu? I ten miód Karola Nawrockiego dzisiaj, wyjeżdżając, wszyscy otrzymają. Pokaż go to palcem, bo chciałbym uwierzyć, że śnie. To? Co to jest? I pan prezes Karol Nawrocki będzie sadził las. Możesz mi powiedzieć, po chuj mi las? Moi drodzy, tak powolutku będę zmierzał do końca, ale te podsumowanie zrobię takie ciutkę dłuższe. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale zaraz się dowiecie dlaczego. Jest taki typ ludzi, które jeśli zrobią sobie zdjęcie z kimś znanym, kogo w sumie, nie wiem, widzą kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund, wykorzystują potem ten fakt na różne sposoby. I tak jest właśnie w przypadku Nawrockiego, który, żeby dodać sobie wartości i wiarygodności, sfotografował się z Trumpem i z kilkoma ważnymi politykami. Równie dobrze mógłby to zrobić z Putinem, bo Trump i Putin to dwóch przemocowców, cyników, którzy chcieli zachodni świat na twarz, trzymać mocno za twarze, tak powiem. Są tak naprawdę siebie warci. Nawrocki, fotografując się z Trumpem, daje taki komunikat.
Taki komunikat, że akceptuje chamstwo, cynizm, ignorację podlaną pewnością siebie, taki autorytaryzm Trumpa. Chamstwo to styl, cynizm to strategia, ignorancja to paliwo, a autorytaryzm po prostu kierunek. I to najwyraźniej podziwia Nawrocki w Trumpie, zresztą jak każdy pisowiec. Niechęć do Trumpa w Polsce, jak wynika z różnych badań, rośnie lawinowo. Dla mnie to zdjęcie mówi, że Nawrocki albo nie grzeszy rozumem, albo po prostu jak tonący brzytwy się chwyta. Tyle, że zawsze jak łapiemy ostrze brzytwy gołą ręką, musi dojść do zranienia. I tutaj chyba zwłaszcza, gdy używa się go nie do obrony, ale by grać rolę, do której nie ma się tak naprawdę zdolności ani predyspozycji, bo jakie zdolności czy predyspozycje ma Alfons Nawrocki w polityce międzynarodowej? Już nie wspominam, że intensywnie uprawiał politykę międzynarodową w luksusowym apartamencie parę minut od domu, ale to jest inna historia. Nawrocki, jak część innych pisowców, lubi latać do Stanów, donosić na nasz kraj, na nasz rząd. Lubi oczerniać nasz rząd, pomawiać, szkalować. No, taka ich polityka, taka ich mentalność po prostu. Oni mają mentalność też takich poddańczą, takich chłopów pańszczyźnianych, bo nawet gdyby Trump ich lał po mordzie, oni by mu dziękowali i kłaniali się w pas. Dziękuję bardzo, witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim bardzo dziękuję Białemu Domowi za zaproszenie, bo dostałem oficjalne zaproszenie na tą wizytę, na to wydarzenie, ale też na tą serię bardzo ciekawych rozmów. Polska dzisiaj, drodzy Państwo, potrzebuje pewności. Relacje polsko-amerykańskie, że przyszły prezydent państwa polskiego zadba o relacje polsko-amerykańskie, bowiem rząd polski na czele z Donaldem Tuskiem doprowadził te relacje do ciężkiej sytuacji, co pobrzmiewa także i pobrzmiewało podczas mojej wizyty w Białym Domu. To była, drodzy Państwo, okazja do tego, aby mógł przedstawić swoje postulaty, swoje programy, swoją wizję polityki międzynarodowej jako kandydat na urząd prezydenta Polski, więc przede wszystkim była to możliwość do zaprezentowania wielu ważnym osobom, sekretarzom tego, jak ja patrzę na relacje międzynarodowe, na rolę Polski i na relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi, więc z tej możliwości skorzystałem. Oczywiście w agendzie tych spotkań były także dyskusje o tym, co dzisiaj z perspektywy przyszłego prezydenta jest najważniejsze dla nas, a więc relacje wojskowe, relacje militarne. Na terenie Polski jest 10 000 amerykańskich żołnierzy. Najważniejsze jest oczywiście, abyśmy budowali potencjał naszych sił zbrojnych. Dopiero wówczas będziemy silni, gdy zbudujemy nasz potencjał sił zbrojnych i zrealizujemy amerykańskie kontrakty, a także zbudujemy co najmniej 300-tysięczną armię, ale w architekturze bezpieczeństwa państwa polskiego relacje ze Stanami Zjednoczonymi i silna Polska w NATO jest bardzo ważna, stąd część tych dyskusji dotyczyła właśnie obecności wojsk amerykańskich i sytuacji w Unii Europejskiej. Te dyskusje i na agendzie tych dyskusji odnosiłem się także do inwestycji do przyszłości, szczególnie w zakresie technologii. Oddawałem też atmosferę moich blisko już 300 spotkań z mieszkańcami Polski. Wielokrotnie słyszałem, że to, iż Polska jest w drugim właściwie koszyku, w drugim koszyku tych państw, które przyjmują amerykańską technologię w zakresie szczególnie mikrochipów, sprawia, że w Polsce ta atmosfera, nawet w Polsce powiatowej, w Polsce lokalnej, zdarzają się takie głosy, że Polacy nie rozumieją tej decyzji Stanów Zjednoczonych, więc także pytałem kongresmenów i sekretarzy o to. Ta rzecz powinna zostać zmieniona. Jesteśmy bardzo ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i w
w zakresie technologii, inwestycji, naszych planów, rozwoju, postępu Rzeczpospolitej. Chcielibyśmy być oczywiście w pierwszej kategorii państw. Co ciekawe i co chcę podkreślić, szanowni państwo, odniosłem wrażenie po tych spotkaniach i po tych dyskusjach, że kongresmeni i sekretarze doskonale wiedzą, co dzieje się w Polsce w zakresie i wymiaru sprawiedliwości, i łamania praworządności w państwie polskim. Nie ja o tym mówiłem, ale przyznaję polskiej opinii publicznej szczerze, że wśród pytań, które zadawano mi, czekając oczywiście na potwierdzenie, czy rzeczywiście tak jest, jednym z pytań, które się powtarzało, było pytanie o subwencję dla kandydata na urząd prezydenta, de facto dla partii politycznej, największej partii politycznej w polskim parlamencie, która popiera mnie jako obywatelskiego kandydata, więc zadawano mi pytanie, czy rzeczywiście jestem jedynym w tym wyścigu kandydatem, który pozbawiony jest niezgodnie z prawem subwencji. To jest tego typu doświadczenie, które pokazuje, że w Białym Domu, drodzy Państwo, do Białego Domu te informacje o stanie polskiej praworządności, wymiaru sprawiedliwości i samego wyścigu prezydenckiego docierają. Odniosłem też wrażenie, że wybory w Polsce są ważne dla gości, dla gospodarzy, z którymi się spotkałem, dla polityków, z którymi się spotkałem i śledzą te wybory z wielkim zainteresowaniem. Moi drodzy, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tle, jakiej flagi Nawrocki przemawiał. Także, jak widzicie, polską flagę ma naprawdę gdzieś, już to nieraz udowodnił. Ale inna kwestia to jest taka, tak mi się wydaje, że służby powinni dokładnie przetrzepać tę wizytę, żądając raportu z rozmów prywatnego turysty, który rozmawiał w imieniu państwa polskiego. Bo Nawrocki nie ma żadnej, ale to żadnej mocy prawnej, żadnego prawa rozmawiać w imieniu Polski czy rządu polskiego. Moi drodzy, kończąc, podsumowując, powiem tak. Przez 8 lat takiej wszechobecnej indoktrynacji, manipulacji, dezinformacji, takiej prymitywnej propagandy politycznej, korupcji, ubijania tego wyborczego betonu sprawiło, że gdyby dzisiaj ktoś zawiózł, nie wiem, Kaczyńskiego na przykład do zoo, a ten wybrałby sobie najprawdopodobniej orangutana i wystawiłby go do wyborów, to ten ów zwierzak miałby teraz dokładnie tyle samo procent poparcia, co Nawrocki. Stworzonymi za publiczne pieniądze szczujni codziennie 24 na dobę wylewał się i zresztą nadal wylewa się taki prymitywny ściek, który dzisiaj tak skutecznie utwardzał ten betonowy elektorat PiS-u. No cóż, to mnie jest kompletnie chore, a takich uzależnień międzyludzkich jeszcze w życiu nie widziałam. Pachnie patologią i to nie jest smaczne. Powiem wam tak, frekwencja w majowych wyborach jest najlepszym narzędziem i bronią demokratycznych wyborów w walce o to, by to, co zafundowali nam Kaczyński, Ziobro, Duda, już nigdy się tak naprawdę nie powtórzyło. Dla tej trójki nadchodzące wybory to być albo nie być, bo prezydentura w wydaniu Dudy jest obecnie ostatnią taką deską rzuconą nad nam pod nogi, kłodą może tak, przez tego niedoszłego, kieszonkowego dyktatorka. W momencie przegranej żaden z tej trójki, gdy zostanie skazany za swoje szwindle prawomocnym wyrokiem, nie może już liczyć na ostatnią deskę ratunku, czyli prezydenckie ułaskawienie. Po to między innymi Nawrockiego chcą wcisnąć na fotel prezydenta.
Dzisiaj jedyną opcją pełnego powrotu do normalności i całkowitego rozliczenia tej zorganizowanej grupy przestępczej jest po prostu wybór Rafała Trzaskowskiego. I tak na koniec, i obym się mylił, ale wydaje mi się, coś tak, że tak powiem, czuję w kościach, że pisowcy mają plan. A mianowicie, jak Nawrocki przegra wybory, to pisowski tak zwany Sąd Najwyższy orzeknie, że były one nielegalne. Duda będzie chciał wtedy zostać w Pałacu Prezydenckim, bo nie ma legalnego następcy. A wesprzeć ten bunt będzie miała właśnie administracja Trumpa. Być może też po to Nawrocki tam pojechał. No, nie wiem, czy to jest trafne, czy nie, ale tak mi się wydaje. Także na dzisiaj, moi drodzy, to tyle. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego w Dniu Flagi. No niestety, niestety, na szczęście Nawrockiego nie ma w ten wyjątkowy dzień dla wszystkich Polaków, patriotów. On woli lizać dupę, pomarańczową dupę Trumpa. Jego wybór. Także dzisiaj to tyle. Oczywiście piszcie, komentujcie, oceniajcie i co? Widzimy się w niedzielę o 18:00 na live'ie, bo jak zawsze w sobotę nie robię materiału, bo szykuję na drugi kanał. Także na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia w niedzielę o 18:00. Trzymajcie się, cześć. Ja w zarzucie kierowania grupą przestępczą siedziałem w więzieniu w izolatce. Kurwa, nawet jak jesteś zawodowym przestępcą, utożsamiasz się, jesteś kurwa, nie wiem, Robin Hoodem czy kurwa innym filmowym Zbirem, nie? Słuchaj, to więzienie to nie znaczy, że kurwa, to znaczy, że coś kurwa poszło nie tak, nie? Nie trafiasz kurwa do więzienia, bo ci kurwa wyszło na robocie, nie? Wiesz, to jest efekt uboczny. Nawet jak już jesteś kurwa zatwardziałym Zbirem, to znaczy, że kurwa przegrałeś, nie?